Nie byłem nigdy ładny, tak uważam. A już na starość to już w ogóle. Nos wielki, uszy duże. Żona się nawet ze mnie śmiała. Mój, przecież ty w młodości nie miałeś takiego dużego nosa. Teraz masz ten nos, nieraz mnie brała za nos i teraz masz ten nos taki wielki. No ale to chyba z wiekiem tak przychodzi, że człowiekowi na starość nosu rośnie. I uszy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Na tym zdjęciu jest napisane: za dobre wychowanie waszego syna, szeregowego Rubinowicza Romana, dowództwo jednostki składa serdeczne podziękowanie. Jest dowódca jednostki 1995, jest podpis i jest takie zdjęcie. 72. Późna jesień. To było już powtórzone to samo, to było, przysłałem tutaj dla dziewczyny swojej, dla Krysi, bo już przed wojskiem chodziliśmy ze sobą, to przysłałem jej, ona wkleiła to do albumu. Władek, tutaj Tadek, nazwisko nawet jego pamiętam, taki był niewysoki, ale taki chłopak był wysportowany. No tu jestem ja dyżurny i tu jest Stasiu, on gdzieś pochodził spod Lodzi. Spod Lodzi on pochodził. Tu jest zdjęcie, jak jesteśmy na wycieczce. Już byłem bodajże, tak, już jestem w stopniu kaprala, bo pół roku byłem na szkółce podoficerskiej. I tu jesteśmy w porcie marynarki wojennej. Ja jestem tu na końcu, jestem bez beretu, beret mam na kolanach. I tu koledzy są, wiem, że tu kolega jest z młodszego rocznika. A tutaj to są właśnie Stasiu i Władek. Trochę się ćwiczyło w wojsku, tam troszeczkę, tu jest takie zdjęcie. No. 1 luty 74. Tu już są zdjęcia teściowej mojej świętej pamięci z młodości tam, w tym albumie. No tu ja jestem, trochę tam ćwiczyłem, hantelki się wzięło czasem jakieś tam. To były takie wojskowe, 17,5 kilo. Tu jest takie zdjęcie moje też z czasów służby, też już byłem w stopniu kaprala, to już chyba ostatni rok mojej służby, to już był 74. Bo wyszłem, z wojska wyszłem w październiku 74 roku. Miarkę krawiecką się nacinało i codziennie zrywało się jedną cyferkę, ile dni do cywila. Miarka 1,5 metrowa, jak było 150 dni do cywila, to byli tam tacy w jednostce, co poszli na miasto, zakupili tych miarek, ile miało nas być, na przykład tam w plutonie, z mojego rocznika, którzy mieli wyjść na przykład, bo wychodziłem, bodajże to była data, 15 czy 16 październik, tam mogę się o dzień mylić, 74 rok. No i te miarki, byli tacy szpece tam z młodszego rocznika, to robił młodszy rocznik oczywiście dla starszego rocznika. Takie były, jak to się mówi, przywileje. Nacinał te miarki z jednej i z drugiej strony na każdej cyferce, jak są odznaczone centymetry, no i od 150 i mówili, dzisiaj blacha spada. I taki był zwyczaj w wojsku, że jak właśnie ten było 150 dni do cywila, to było obliczone co do dnia, to tego dnia zrywaliśmy to blachę tak zwaną. I się jak zjadło obiad, to się rzucało ją na tacę. Bo żołnierz dostawał obiad na takiej tacce aluminiowej. Pierwsze, drugie danie, no chleba mógł sobie wziąć z kosza, no kawa była zbożowa w termosach, w takich pojemnikach, że z kranem sobie żołnierz podchodził, brał tej kawy ile chciał, chleb był w koszu, no a tu dostawało się zupę i drugie danie. I jak się zjadło obiad, to blachę rzucało się, dziś chłopaki, wielkie święto, blacha spada. No a tu już ta miarka jest niedługa widać. To już była bardzo niewidoczne to zdjęcie, może do cywila było 30 parę dni, no niechaj nie więcej. I tu są żołnierze, których ja szkoliłem. 16 grudzień, 73 rok,
No byłem w stopniu kaprala i miałem dyżurnego, jak młodszy rocznik miał przysięgę wojskową. I akurat ta przysięga to była nawet, no tak mi się dało to w pamięć, że akurat miałem wtedy dyżurnego. No i tu jestem z kolegami, ale koledzy to są żołnierze z mojej drużyny, młodszego rocznika. No, pamiętam tych chłopaków. Tak. I tu zdjęcie jest z przysięgi. Ja jestem bardzo słaba widoczność. Ja jestem dyżurnym na tej przysiędze. Tam za nami stoi kupa cywilów. No my tam pilnowaliśmy na tej przysiędze porządku. To był żołnierz z mojej drużyny, ja go szkoliłem. Młodszy rocznik oczywiście. Też nazwisko jego pamiętam. No ale tu już nie będę nazwiska mówił. No tu jest moje zdjęcie już po wojsku. No miałem taką czapę futrzalną, tak lubiłem takie czapki futrzalne. Tu jest moje zdjęcie z czasów jeszcze sprzed wojska. Wtedy miałem bodajże tam 17-18 lat. Tu jestem z kolegami, ja jestem w środku. No tu miałem wyższych kolegów, ja jestem tutaj. Prowadzi nas dowódca jednostki, kapitan. To jest Dzień Wojska Polskiego, maszerujemy. Przed nami stoi polityczny. To był zastępca dowódcy do spraw politycznych w stopniu kapitana. Może mieliśmy wyjść na uroczystość 1 maja, bo to jak było 1 maja, to wojsko wychodziło, po prostu musiało się wmieszać. Taki był rozkaz mieliśmy, wmieszać się w tłum ludzi i iść sobie swobodnie razem z tymi, którzy idą w pochodzie pierwszomajowym. No wiadomo, komuna miała swoje rządy i swoje prawa. 30 marzec 1973 rok, Westerplatte. I gdzieś jeszcze mam ładniejsze zdjęcie z wojska, to jeszcze też trafię może dla niego. Też jestem z kolegą na terenie jednostki. 12 grudzień. Przepraszam, to jest jesień. 12 październik. To dosłownie data taka niedaleka. 1973 rok. A tu są koleżanki, żony. Nie wiem, nie pamiętam ich imion, tam być może są podpisane. Tu jest moja siostra Jadzia, młodsza ode mnie o 3 lata. Tu jest koleżanka Krysi, mojej żony. Tu jest młodsza siostra Krysi, Halinka. Tu jest koleżanka Krysi, Małgosia. A tu jest no, starsza siostra Krysi, Karolina. Jak burza niszczy kwiaty, jak chłopak niszczy serce dziewczynie, zdradzone serce nigdy nie wraca. Ania J. Krysi. I tak jak patrzę na to zdjęcie, to jest koleżanka Krysi ze swoim chłopakiem. Ten chłopak tak ma delikatne rysy, jakby był dziewczyną. No ale no, tak nieraz jest. Mówią, że słyszałem takie powiedzenie, że mężczyzna musi być brzydki. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, nie wiem. Chociaż stary jestem, już nie wiem, jak to jest. Czy mężczyzna musi być brzydki? I jeden pan, taki mój znajomy, on już nie żyje, mówił tak: mężczyzna to może być nawet brzydszy od diabła. I kobiety takich też lubią. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem. Przeżyłem 70 lat, nie wiem. Nie będę tu się swego zdania na ten temat wypowiadał. No tu ćwiczę z kolegą, jesteśmy. Ja jestem pierwszy, tu jest kolega. Tu moje są zdjęcia z czasów młodości. Wtedy nosiło się długie włosy, miałem wtedy włosy jeszcze bardzo mocne. Nie byłem nigdy ładny, tak uważam. A już na starość to już w ogóle. Nos wielki, uszy duże.
Żona się nawet ze mnie śmiała. Mój, przecież ty w młodości nie miałeś takiego dużego nosa. Teraz masz ten noch, nieraz mnie brała za nos i teraz masz ten noch taki wielki. No ale to chyba z wiekiem tak przychodzi, że człowiekowi na starość nosu rośnie. I uszy. No cóż, tu moje ślubne zdjęcie. Wtedy się nosiło długie włosy. Aż wstyd. No tak, no takie były czasy. Ja te włosy, dziś bym ściął je. No ale wtedy taka była moda. Miałem włosy dość mocne. I tu jest moje ślubne zdjęcie razem z naszą drużbą. No drużbantami jest mój szwagier Marian, już świętej pamięci. Tu jest dość ładne zdjęcie. Ja w tym czasie byłem w wojsku i nawet nie mogłem przyjechać na przepustkę, bo bym nie dostał, bo byłem w tym czasie. Tam rygor był dość duży w tym czasie, także jeżeli jest podpisane na pamiątkę ślubu kochanej Krysi, Lucyna i Janusz Gajewscy. Na niego mówili Janek, ale on się pisał Janusz, ale wszyscy na niego mówili Janek. Moja Krysia jest za drużbantkę, łatwo ją rozpoznać. Janek z swoją Lucyną. W dniu ślubu właśnie tu moja Krysia tu na tym zdjęciu jest najładniejsza. No i drużbant Wiesiek też nie żyje już ładnych parę lat. A, tu jeszcze jakieś z wojska zdjęcie się zaplątało, to nie wiem czemu ono tu jest. I takie mocno naświetlone. Kiedyś muszę je po prostu posegregować, no ale to chyba jak będę bardziej stary, czy bardziej obity niż teraz. Bo jeszcze różnie może być. W tym zawodzie, co ja pracuję, to różnie może być. Mam takich znajomych, którzy dla mnie zawsze powiadają tak. Z tobą to inaczej nie będzie, tylko kiedyś ci ten byk stuknie odpowiednio i ksiądz cię odprowadzi. No ale cóż tam, dziękuję im za to. Te zdjęcie to wyjmę, bo to jest rodzina w komplecie. To jest zdjęcie robione u teściów. Muszę je wyjąć, muszę je dostać. O, tu jest rodzina w komplecie. Mój szwagier Józek siedzi obok teścia. No, rodzina w komplecie jest. Tu są zdjęcia, wszystko rodzinne, wszystko rodzinne. Tu jest mój syn Daniel, jak był mały. Małym chłopakiem był. Tego się nie da powtórzyć po prostu. Nie wróci to. Moje ręce nie są do papierów. Nie, moje ręce nie są do papierów, nawet nie do zdjęć. Ach, te moje ręce. Do młotków i do siekier. No, kiedyś trochę grałem na akordeonie. Ale powiem tak, nie umiałem dobrze grać na akordeonie. Lubiłem grać tą gruzińską pieśń Suliko. Bardzo lubiłem to grać, chociaż tam nie bardzo umiałem, ale tam jak ktoś nie znał się na tym, to mówił tak, ty dobrze grasz, a ja mówię, absolutnie nie. Nigdy nie grałem dobrze na akordeonie. Próbowałem grać, ale po prostu do wszystkiego trzeba mieć talent. Znam takich ludzi, że po prostu taki malutki, niewyględny, jak wziął akordeon, to kurczę. To tak pięknie grał, jak to się mówi. Wszystko to mu szło jak z nut. Ale akordeon to jest bardzo ładny instrument. Akordeon, harmonia w ogóle też. Kiedyś jak, no akurat tu jadłem kolację, wróciłem z lasu, a tam telewizor jest u syna i było, mam talent. Dziewczyna gdzieś
ze Słowenii. Ze Słowenii, albo ze Słowenii dziewczyna. Gra na harmonii, proszę pana. Jakie dostała brawa. O ile się nie mylę, to dostała w ogóle ten Złoty Deszcz. Bo jest takie coś, prawda, że rzucają takie masę takich, leci takich świecidełek, to jest Złoty Deszcz, znaczy, że to za ten sukces, za jej talent. Pięknie grała ta dziewczyna. Jak zagrała normalnie, to ci wszyscy z tego jury wstali z wrażenia. Tam bez słów od razu było wszystko na tak. Na tak. Tak. Bardzo ładnie. Ale to trzeba mieć talent. Jak się talentu nie ma, no to niestety ja tam zagram. Teraz to już nie wezmę i nie zagram, bo mam żałobę. To mam ten akordeon na strychu. No i w tym roku, jak w ogóle żona już wiosną, to już gorzej się czuła, to już nie grałem, bo no nie było wesoło. Cóż, przeglądam, no są tu zdjęcia, są z czasów, jak moi synowie byli mali, mieli dosłownie tam po te, proszę pana, może 9-10 lat i młodsi, tu widzę i siostrzenica jest, no i są zdjęcia, dużo zdjęć, bo oni... O, tu znalazłem bardzo ładne zdjęcie mojej żony. Wtedy była taka, no była dziewczyną przy kości. Tak jak w młodości panienką ważyła ta 50 parę kilo. Kiedy chodziliśmy ze sobą, to była dziewczyną taką, która ważyła tam chyba z 55 czy 6 kilo. Nosiłem ją na jednym ramieniu. Tak, tutaj jest takie zdjęcie, tu już była mężatko, mieliśmy dzieci, może miały po 10, po 12 lat. Takie jest zdjęcie, bardzo ładne. I gdzieś zdjęcie jest jeszcze ładniejsze. Bardzo ładne zdjęcie gdzieś jest, tylko nie mogę trafić, bo tych albumów jest sporo. Ale będę wertował, aż znajdę i powieszę je za szkłem.